Koniec mrożenia cen energii w Polsce jest na horyzoncie. Niemcy chronią Rosjan w rafinerii przed sankcjami USA. Atak Ukrainy pokazuje, że Rosja może zadławić się własnym gazem. Jest 29 października 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Atak Ukrainy przypomina, że Rosja może zadławić się własnym gazem. Według nieoficjalnych doniesień z Rosji doszło do ataku Ukrainy na rosyjski magazyn gazu Kanczuryńskoje. To odwet za podobne ataki na obiekty ukraińskie, który pokazuje, że Rosjanie mogą nie poradzić sobie z nadwyżkami swego gazu na rynku. W rosyjskim internecie można znaleźć nagrania z wybuchami na terenie magazynu gazu Kanczuryńskoje w rosyjskim regionie Baszkorostanu. Pojemność magazynu to prawie 3 miliardy metrów sześciennych. Rosyjski Gazprom, odpowiedzialny za gromadzenie zapasów gazu w Rosji, informował w październiku o zapełnieniu magazynów przed zimą. Operacyjna rezerwa sięgnęła według niego 73 miliardów metrów sześciennych, czyli rekordu historycznego i 100% pojemności. Zużycie gazu ziemnego w Rosji to 521 miliardów metrów sześciennych w 2024 roku. Jednakże Rosjanie wydobywają 685 miliardów metrów sześciennych tego surowca rocznie, więc mają istotne rezerwy, które kierują potem na eksport. Rekordowe zapełnienie magazynów rosyjskich wynika jednak m.in. z faktu, że spada eksport tego paliwa po utracie rynku w Europie. W okresie styczeń-czerwiec 2025 roku Gazprom wysłał do Europy ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli najmniej w historii. To spadek o 47% rok do roku. Nadwyżki są kierowane na rynek krajowy, na eksport w kierunkach alternatywnych, a także do magazynów gazu. Jeżeli ich pojemność zostanie wypełniona, Rosjanie spalają nadwyżki we flarach. Z 416 miliardów metrów sześciennych gazu wydobytego w Rosji w 2024 roku Gazprom sprzedał tylko 355 miliardów metrów sześciennych, a zatem 60 miliardów metrów sześciennych pozostało niewykorzystane. Financial Times szacuje, że jeśli możliwości eksportu rosyjskiego nie zostaną ponownie zwiększone, Gazprom straci do 15 bilionów rubli, czyli 195 miliardów dolarów w ciągu dekady. Z tego względu ataki ukraińskie na magazyny gazu w Rosji mogą być kolejnym sposobem na obniżkę przychodów Kremla i zmuszenie go do spalania własnego surowca pod warunkiem odpowiedniej skali uderzeń. Należy podkreślić, że ataki Ukrainy są odpowiedzią na nową falę uderzeń rosyjskich na infrastrukturę gazową nad Dnieprem. Rosjanie atakują instalacje wydobywcze i magazynowe naftogazu, zmuszając go do podniesienia importu w tym sezonie grzewczym o 30%. W samym październiku doszło do 7 ataków na instalacje wydobywcze naftogazu, a ostatni w nocy 28 października. Ukraińcy są zmuszeni do zwiększenia importu oraz rozmów o wsparciu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Naftogaz informował 28 października, że zapełnił magazyny gazu w 100%, jednakże spadek podaży z wydobycia wymagał uzupełnień. Trwają rozmowy o zakupie gazu, m.in. z Polski. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański zapowiedział zwiększenie skali ataków na instalacje energetyczne Rosji z użyciem dronów, ale także pocisków rodzimej i zagranicznej produkcji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Będzie protest związkowców. Związkowcy górniczy nie odwołują protestu zapowiedzianego na 4 listopada w Katowicach, pomimo przyjęcia przez rząd projektu nowelizacji ustawy górniczej, dającej przywileje pracownikom Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Związkowcy przekonują, że muszą pilnować tych regulacji i upominać się o racje hutników oraz innych branż energochłonnych. Koniec mrożenia na horyzoncie. Polska może zakończyć mrożenie cen energii dla gospodarstw domowych w 2026 roku. Jesteśmy optymistami. Uważamy, że sytuacja na rynkach może być odzwierciedlona tak, aby cen nie mrozić, powiedział minister energii Miłosz Motyka w TVN24. Koniec N-butanu. Gaz N-butan z Rosji został zablokowany w ramach nowego pakietu sankcji za inwazję na Ukrainie. To wsparcie dla polskich firm, które zrezygnowały z LPG rosyjskiego. N-butan był wykorzystywany do omijania sankcji na LPG z Rosji, a więc dalej docierał do Europy i utrudniał konkurencję firmom, które porzuciły dostawy rosyjskie, jak polski Unimod. Nowe zbiorniki w kluczowej bazie. PERN uruchomił 28 października 3 nowe zbiorniki. Ta baza jest związana z naftoportem i systemem przesyłu ropy oraz paliw. Nowe zbiorniki w kluczowej bazie. PERN
uruchomił 28 października 3 nowe zbiorniki w Dębogórzu. Ta baza jest powiązana z naftoportem i systemem przesyłu ropy oraz paliw i kluczowa dla dostaw nierosyjskich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe zbiorniki zwiększą elastyczność odbioru surowca. Jak wycenić bilansowanie OZE? Wprowadzając kolejną w ostatnich latach reformę rynku bilansującego, musimy być ostrożni i zachować równowagę między potrzebami systemu a sytuacją przemysłu, pisze Wanda Buk o tzw. współczynniku alfa. Przyznaje, że wprowadzenie opłat na rynku bilansującym ma sens, ale jest ciosem dla przedsiębiorstw, a więcej na ten temat na stronie podcastu. Teraz wieści z Europy. Co dalej ze Szwed? Resort gospodarki Niemiec podaje, że USA przesłały list zapewniający, że udziały rosyjskie w rafinerii Szwed nie są objęte sankcjami wobec Rosnieftu. Nie komentuje doniesień Bloomberga o ultimatum USA, czyli pół roku na derusyfikację. Siatka floty widmo. Według śledztwa dziennikarzy litewskiego nadawcy publicznego LRT, sieć firm z krajów bałtyckich zaopatrywała w paliwo tankowce rosyjskiej floty widmo. Od czerwca 2024 roku do marca 2025 roku pomogła zatankować 117 tankowców tej floty, pomagającej Rosjanom omijać sankcje. Atom na ratunek. Hiszpańska Iberdrola przekonuje, że elektrownie jądrowe są, cytuję, potrzebne bardziej niż kiedykolwiek po blackoutie iberyjskim oraz problemach z siecią w tym kraju. Przedstawiciele tej firmy przekonują, że Atom stabilizuje system i chroni przed blackoutami. Pieniądze z aktywów Rosji. Komisja oraz przywódcy Szwecji, Finlandii i Danii poparli wykorzystanie zamrożonych aktywów Rosji do udzielenia Ukrainie pożyczki wojennej wartej $140 miliardów, która zostałaby spłacona poprzez reparacje wojenne po zakończeniu walk. Ambasadorowie unijni mają dalej rozmawiać. Belgia jest przeciwko. Teraz wieści ze świata. Zalew elektryków. Nowy 5-letni plan rozwoju Chin nie uwzględnia samochodów elektrycznych jako przemysłu strategicznego, bo sektor zmaga się z nadpodażą. Chińczycy zalewają świat subsydiowanymi elektrykami. Przesycenie rynku chińskiego tymi urządzeniami grozi presją deflacyjną, a więcej na stronie podcastu. Układ o reaktorach w USA. Amerykański Westinghouse, kanadyjskie Cameco i Brookfield Asset Management zawarły porozumienie z rządem amerykańskim o budowie reaktorów za $80 miliardów. Rząd amerykański może wesprzeć finansowanie i uprościć pozwolenia. W zamian otrzyma procent od przychodów. 2 reaktory AP1000 od Westinghouse kosztowały w stanie Georgia $35 miliardów. To firma znana z planu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowe walki w Izraelu. Zabójstwo żołnierza izraelskiego wywołało odwet Izraela w strefie Gazy. Zawieszenie broni wynegocjowane przez Donalda Trumpa jest zagrożone niewiele ponad 3 tygodnie po jego zawarciu. Nie jest jasne, czy dojdzie do dalszej eskalacji. Wenezuela na celowniku. Według Reutersa żołnierze amerykańscy są zobowiązywani do podpisywania klauzul o zachowaniu poufności NDA w sprawie operacji na Karaibach. Trwają spekulacje na temat możliwości interwencji USA w Wenezueli. Ropa Brent tanieje do $63 za baryłkę. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.